Miał zostać wyklęty, zdelegalizowany i wyrzucony na śmietnik motoryzacyjnej historii zaraz obok gaźników, kaset magnetofonowych i płyt CD odbijających fale fotoradaru. Pamiętacie te nagłówki sprzed kilku lat? Politycy w blasku fleszy zapowiadali, że za chwilę wszyscy będziemy jeździć wyłącznie autami na prąd, a zapach ropy będzie można poczuć jedynie w Muzeum Techniki. Silnik wysokoprężny stał się chłopcem do bicia. Głównym winowajcą globalnego ocieplenia, smogu, a pewnie igra do bicia. Tymczasem mamy rok 2026. Kurz opadł. Minęła pierwsza fala bezkrytycznego zachwytu elektromobilnością. Ludzie, którzy kupili elektryki, zderzyli się z rzeczywistością publicznych ładowarek zimą, a ci od hybryd plug-in zorientowali się, że ładowanie z gniazdka wymaga odrobiny więcej zaangażowania niż obiecywały foldery. Przeanalizowaliśmy już u nas na kanale rynek aut elektrycznych. Wszystkie rodzaje hybryd, od mchewów po pchewy. Opłakiwaliśmy też wymierające ryczące V8. I wiecie co? Czas na wielki powrót króla autostrad. Czas na starcie z tematem, jakim jest diesel. Ale nie mówimy już o śmierdzącym Passerati TDI z 2 milionami przebiegu na liczniku, z których obecny właściciel na Podkarpaciu wie o 400 000, tylko o nowoczesnych, współczesnych autach z silnikami wysokoprężnymi. Dziś na chłodno, bez ideologii, bez marketingowego bełkotu sprawdzimy, dlaczego ropa wciąż płynie w żyłach motoryzacji. Dlaczego na portalu findcar.pl niemal 10% wszystkich ofert samochodów nowych i używanych to auta z silnikiem wysokoprężnym. Czy po prostu rynkowa nekrofilia i trzymanie trupa w szafie? Czy może absolutnie zyskowna kalkulacja dla świadomego klienta? Usiądźcie wygodnie, bo zaraz wejdziemy głęboko w fizykę, matematykę i technikę. Zacznijmy od fundamentów, bo fizyka w przeciwieństwie do dyrektyw unijnych nie podlega negocjacjom. Pierwsze pytanie, które zadaje sobie każdy kupujący. O ile tańszy w eksploatacji jest diesel od benzyny? Sprawa z pozoru wygląda źle. W salonie, konfigurując nowe auto, za znaczek TDI czy D na tylnej klapie musicie dopłacić. Średnio to od 10 do nawet 20 000 złotych ekstra w stosunku do silnika benzynowego o podobnej mocy. Do tego podjeżdżacie na stację benzynową, patrzycie na pylon, a tam czarny pistolet z olejem napędowym często straszy ceną wyższą niż bezołowiowa 95. Gdzie tu logika? Gdzie oszczędności? Odpowiedź kryje się w termodynamice i gęstości energetycznej. Z 1 litra oleju napędowego da się wycisnąć więcej energii niż z litra benzyny. Dodatkowo silnik z zapłonem samoczynnym ma po prostu wyższą sprawność cieplną. Co to oznacza w praktyce? Ano tyle, że diesel wykonuje tę samą pracę, zużywając znacznie mniej paliwa. O ile mniej? W zależności od aerodynamiki auta i stylu jazdy mówimy tu o spalaniu niższym o 30%, a w dużych SUV-ach w trasie nawet o 40%. Podczas nagrywania tego odcinka benzyna 95 kosztuje 6,46 i jest tańsza od oleju napędowego o 75 groszy. Czyli przejechanie 100 km autem benzynowym kosztuje około 55 zł, a dieslem 40 zł. Na każdych 100 km w Waszej kieszeni zostaje równowartość 15 zł. Na 1000 km to 150 zł, a na 10 000 już 1500 zł. Te wartości nie robią wrażenia na kimś, kto robi rocznie 10 000 km, ale jeśli robi ich 50 000, to nadal na dieslu oszczędza 7500 rocznie, czyli około 600 zł miesięcznie. Matematyka jest bezlitosna. Przy dzisiejszych cenach paliw początkowa dopłata w salonie do diesla zwraca się po przejechaniu około 70 do 100 000 km. Jeśli pokonujecie taki dystans w 3 lata, gratuluję, właśnie zrobiliście dobry interes. Im więcej jeździcie, tym bardziej diesel jest dla Was. I tu dochodzimy do absolutnie kluczowej kwestii. Dla jakiej eksploatacji dzisiaj diesel ma sens? Zapamiętajcie jedną fundamentalną zasadę. Nowoczesny silnik wysokoprężny to nie jest mały ratlerek, którego bierzecie pod pachę, by podskoczyć do osiedlowego sklepu. To koń pociągowy, hard wyścigowy, który musi biegać. Dlaczego diesel nie ma sensu do miasta i na krótkich trasach? Powodem jest zaawansowana inżynieria oczyszczania spalin. Filtr cząstek stałych, tzw. DPF, oraz zawór recyrkulacji spalin, czyli EGR, nienawidzą zimna. Zanim silnik diesla złapie temperaturę roboczą oleju, produkuje więcej sadzy. Ta sadza
osadza się w filtrze DPF. Aby filtr mógł się wyczyścić, czyli zregenerować, potrzebuje odpowiedniej temperatury spalin, a tę uzyskuje się dopiero przy stałym, wyższym obciążeniu, czyli w trasie. Jeśli wasza codzienna rutyna to poranny rozruch, 2 km w korku do przedszkola, gaszenie silnika, potem znowu zimny start i 3 km do biura, to zgotujecie swojemu autu powolną i bardzo kosztowną agonię. Oprogramowanie silnika nie będzie w stanie dokończyć procedury wypalania filtra. Sadza zacznie się mieszać z olejem silnikowym, podnosząc jego stan i rozrzedzając go, co w prostej linii prowadzi do zatarcia panewek. Do tego skraplająca się woda wymiesza się z osadami w układzie EGR, tworząc lepką maź, która zaklei kolektor ssący tak, że silnik po prostu przestanie oddychać. Wkładanie diesla w reżim wyłącznie miejski to dzisiaj techniczne barbarzyństwo. Za to wyjedźcie tym autem na drogę ekspresową czy autostradę. Tutaj diesel łapie drugi oddech. Obroty na najwyższym biegu spadają w okolice 1800 obrotów na minutę. Temperatura w układzie wydechowym rośnie, a DPF czyści się sam niemal niezauważalnie. A zasięgi? Jakie zasięgi może pokonać mocny diesel na jednym zbiorniku? Mówimy o dystansach rzędu 1000–1100, a w przypadku aerodynamicznych sedanów nawet ponad 1300 km. Rozumiecie to? Tankujecie w Warszawie i bez ani jednego postoju dojeżdżacie na południe Chorwacji. Spróbujcie zrobić to elektrykiem, a spędzicie połowę urlopu jedząc hot dogi w szczerym polu pod stacją ładowania. Rynek przeszedł jednak gigantyczną metamorfozę. Ekologia zrobiła swoje i zabiła diesla w niższych segmentach. W autach miejskich, czyli A i B, ropy już nie uświadczycie. Tam rządzą miękkie hybrydy i napędy w pełni elektryczne, bo koszty produkcji ekologicznego małego diesla przewyższyłyby wartość całego samochodu. Nawet w klasie nieco większych aut e-rewolucja zebrała żniwo. Niektóre kompaktowe crossovery pożegnały się z napędem wysokoprężnym. Dobrym przykładem jest choćby popularny Volkswagen T-Roc, w którym silnika TDI już nie uświadczycie. A marki premium? Lexus, Volvo, Porsche powiedziały dieslowi definitywne do widzenia, wykreślając go całkowicie z cenników. Toyota, niegdyś potęga jeśli chodzi o silniki D4D, dziś oferuje ten typ napędu wyłącznie w swoich wołach roboczych, terenówkach i dostawczakach. Co ciekawe, gigant motoryzacyjny, koncern Stellantis początkowo odważnie wycofał się z diesli w wielu modelach, snując wizje pełne elektryfikacji. Jak to się skończyło? Klienci głosowali portfelami, a raczej zamykali te portfele. Odpowiadając na twarde potrzeby rynku, w swoich nieco większych modelach użytkowych i rodzinnych vanach Stellantis przeprosił się z ropą i do diesla z podkulonym ogonem wrócił. Bo biznes to biznes, a rodzina z trójką dzieci jadąca na narty w Alpy nie chce uczyć się aplikacji do ładowania w 5 różnych językach. A teraz istotne pytanie. Dlaczego chińskie marki, które zalewają teraz Europę, nie oferują aut wysokoprężnych? Odpowiedź jest banalnie prosta. Bo nie potrafią ich zrobić. Zbudowanie nowoczesnego, spełniającego wyśrubowane normy diesla wymaga dziesięcioleci know-how. To setki patentów na odlewnictwo bloków silnika, precyzyjne wtryskiwacze piezoelektryczne czy układy wtrysku mocznika, kosztowne testy na małpach czy doświadczenie związane z fałszowaniem wyników czystości spalin. Chińczycy nie mieli tego zaplecza. Przeskoczyli więc cały ten etap ewolucji spalania wewnętrznego i od razu zainwestowali miliardy w baterie, oprogramowanie, silniki elektryczne, stając się w tym liderami. Dla nich diesel to czarna magia, z którą nawet nie próbują się mierzyć. Zaraz ktoś w komentarzu napisze: ale co mi po zasięgu, jak zaraz zakażą mi wjazdu do własnego miasta? Czy mając diesla należy się obawiać zakazu wjazdu do centrum miast, zwłaszcza z perspektywy stref czystego transportu? Jeśli mówimy o autach z lat produkcji 2025-2026, odpowiedź brzmi: absolutnie nie. Kiedy nastąpią zakazy dla takich aut? Zgodnie z najnowszymi, bardzo restrykcyjnymi przepisami SCT, nawet w miastach takich jak Warszawa czy Kraków, diesle spełniające normy Euro 6D Temp, Euro 6E czy najnowsze Euro 7 będą mogły swobodnie poruszać się po strefach do późnych lat 30. XXI wieku. Mówimy o perspektywie kilkunastu lat. Bo prawda jest taka, że nowoczesny, poprawnie działający diesel wyposażony w system SCR i podwójny wtrysk AdBlue, tzw. twin dosing, emituje z rury wydechowej powietrze nierzadko czystsze pod względem cząstek stałych
niż to, które zasysa w centrum zakorkowanej aglomeracji pełnej pyłu z opon i klocków hamulcowych, a w sezonie zimowym zanieczyszczenia pochodzącego z ogrzewania. A co z kosztami napraw? Czy nadal w dieslach musimy się obawiać usterek rujnujących budżet domowy? Tak, osprzęt jest drogi. Wtryskiwacze i pompy wysokiego ciśnienia są precyzyjne jak szwajcarskie zegarki. Ale co robić i na czym się skupić, by uniknąć tych kosztownych napraw? To proste. Po pierwsze, interwał olejowy. Zapomnijcie o zaleceniach producenta mówiących o wymianie oleju co 30 000 kilometrów. To zbrodnia na silniku. Olej wymieniamy co 10-15 tysięcy. Im więcej jeździmy w trasie, tym bliżej 15 000 kilometrów możemy to zrobić. Jeśli jeździmy sporo po mieście, to bliżej 10 000 kilometrów. Po drugie, jakość paliwa. Tankujcie wyłącznie na markowych stacjach. Nowoczesne pompy wtryskowe smarowane są samym paliwem. Złej jakości ropa, czy olej na przykład opałowy albo napędowy do maszyn rolniczych ma niską smarność i prowadzi do łuszczenia się pompy opiłkującej metalem prosto do wtryskiwaczy. Koszt naprawy takiej usterki to dziesiątki tysięcy złotych. Po trzecie, systematyczność przy układzie AdBlue. Nie dolewajcie go z niepewnych kanistrów zalanych pół roku temu na słońcu. Utrzymujcie wyższy poziom mocznika w zbiorniku, co zapobiega krystalizacji płynu i niszczeniu pompy. Diesla trzeba szanować. Będziesz dobry dla niego, to on będzie dobry dla Ciebie. A teraz pora na konkretne przykłady. W sumie niemal 10% aut oferowanych na findcar.pl ma pod maską nadal silnik wysokoprężny. To niemal 2,5 tysiąca samochodów. I to nie jest margines błędu statystycznego, to potężna armia świadomych konsumentów. A dziś chcę Wam pokazać najciekawsze z nich, które dostępne są na platformie Findcar, a na pierwszy rzut idą najtańsze, najbardziej dostępne, a zarazem najbardziej uniwersalne auta na rynku, czyli kompaktowe kombi. To od lat konie robocze europejskiej klasy średniej, flot handlowych, rozsądnych głów rodzin. Najtańszy samochód osobowy z dieslem na findcar.pl to obecnie ikona pragmatyzmu. Volkswagen Golf Variant z silnikiem 2.0 TDI o mocy 116 koni i z 6-biegową skrzynią manualną. Wyceniono go na 110 tysięcy złotych. W tym segmencie znajdziemy jeszcze jego technicznych braci Seata Leona oraz odwieczną władczynię polskich szos Skodę Octavię. Jeśli szukacie maksymalnego komfortu, to najdroższe modele, bogato wyposażone i z automatyczną skrzynią biegów wyciągną z portfela powyżej 135 tysięcy złotych. Z ciekawych samochodów zwróciłbym jeszcze uwagę na Opla Astrę. Te auta w trasie po prostu zaginają czasoprzestrzeń. Wsiadasz, ustawiasz tempomat i jedyne o czym myślisz to, dlaczego stacje benzynowe na autostradzie mijasz tak często. Niewielka masa, niskie opory powietrza, duże możliwości transportowe czynią z właścicieli aut tego segmentu prawdziwych królów szos i lewego pasa. Ale diesle lubią przebywać także pod maską aut o podobnym typie nadwozia, ale nieco większych i nieco bardziej luksusowych, bowiem nadal chętnie pakuje się je do samochodów kombi segmentu D i kombi premium. Tu stawką jest już nie tylko przewiezienie paczek, ale najwyższy komfort podróży. Do wyboru mamy klasykę gatunku Volkswagena Passata i Skodę Superb. Te dwa modele w najnowszych odsłonach z silnikami 2.0 TDI to definicja słowa zasięg. Idąc półkę wyżej w stronę marek premium natrafiamy na eleganckie Audi A6, mniejsze i zgrabne A5, BMW serii 3, komfortowego Mercedesa klasy C, czy wreszcie cesarza autostrad BMW serii 5, najlepiej z rzędową szóstką pod maską, którą ostatnio testowaliśmy na kanale Karoseria i która zachęciła nas do nagrania tego odcinka na findcar.pl. Problem spalania pojawia się także w autach typu SUV, które podczas jazdy autostradowej z racji aerodynamiki szafy gdańskiej są mało ekonomiczne. Dlatego diesle kochają wszystkie SUVy, czy to segmentu C, czy to segmentu D, czy E. To jest kategoria zdominowana przez diesle niemal w pełni. Najliczniej reprezentowana grupa samochodów z dieslem pod maską. Prawie każdy liczący się producent, poza uciekinierami w postaci Lexusa, Volvo, Porsche, Hondy czy Toyoty, ma tu mocnego reprezentanta w ropie. W tej gęstwinie podwyższonych nadwozi znajdziemy BMW X1 i X3, Mercedesy GLC i kanciaste GLB. Miłośnicy włoskiej awangardy znajdą piękną Alfę Romeo Tonale, a poszukiwacze hiszpańskiego temperamentu Cupra Formentor. Obok nich stoją tuzy niemieckiego pragmatyzmu, Volkswagen Tiguan, Skoda Karoq, a także technologiczni bracia z Ingolstadt, Audi Q5 i mniejsze Q3. Znajdzie się też azjatycki powiew świeżości w postaci odświeżonego Hyundai'a Tucsona. Dlaczego tu diesel tak świetnie pasuje? Odpowiedź brzmi aerodynamika. Bryła SUV-a stawia ogromny opór powietrza, a z fizyką, jak ustaliliśmy,
Nie wygramy i nie dyskutujemy. Mocny diesel swoim momentem obrotowym pozwala łatwo pchać tę kioskowatą bryłę do przodu, nie drenując przy tym portfela. Tutaj też po raz pierwszy w dieslu będziecie mogli poczuć dreszczyk emocji, bo zarówno Audi Q5, jak i BMW X3 oraz Mercedes GLC są dostępne z 6-cylindrowymi dieslami o potężnym momencie obrotowym i wysokiej mocy. Wszystkie je możecie znaleźć na findcar.pl. Niestety, nie znajdziecie jeszcze u nas na platformie Mazdy CX-60, która też ma takiego genialnego diesla, ale jej dealerzy opieszale się z nami integrują, do czego ich niniejszym serdecznie zachęcam. Znacznie częściej 6-cylindrowe jednostki możemy spotkać w segmencie dużych SUV-ów. Tak, wkraczamy do strefy wagi ciężkiej. Duże SUV-y segmentu E, a nawet F z potężnymi silnikami benzynowymi potrafią palić krocie. I nie mówimy tu o spalaniu nieco więcej, mówimy o wirze w baku. I to nie tylko podczas pełzania w mieście, ale przede wszystkim podczas stabilnej jazdy w trasie. Prawa aerodynamiki krzyczą tu w niebo głosy z rozpaczy. Dlatego w tym segmencie diesel staje się błogosławieństwem i genialną alternatywą dla tych z Was, którzy kilka razy w roku jadą na narty po 1500 km w jedną stronę, a latem z uśmiechem na twarzy ciągną ciężką przyczepę kempingową nad jezioro. Moment obrotowy wynoszący 600, 700, a nawet 800 Nm radzi sobie z 2,5 tony masy bez cienia zadyszki. Wybór w klasie wyższej jest gigantyczny. Mamy tutaj ogromnego Volkswagena Touarega, zjawiskowego Range Rovera Velara, Land Rovera Discovery. Koncern z Ingolstadt proponuje nam ikoniczny Audi Q7 i sportowo ścięte Q8. Bawarczycy chwalą się królem szos, czyli BMW X5 i tu mała dygresja, wersja z genialnym 3-litrowym dieslem z oznaczeniem 40D zasługuje na wyjątkową uwagę, to silnik absolutnie wybitny. Dodajmy do tego eleganckiego Mercedesa GLE oraz majestatyczne krążowniki ultraluksusowe BMW X7 oraz Mercedesa GLS. Naprawdę jest tu w czym wybierać, a większość ze wspomnianych przeze mnie aut ma na findcar.pl liczną reprezentację, nawet po kilkunastu zawodników. Jedynym minusem dużych SUV-ów jest w zasadzie to, że rzadko kiedy oferują wygodne miejsce dla 7 pasażerów. By to zapewnić, trzeba sięgnąć do wymierającego gatunku minivanów. Czyli teraz wchodzi marsz pogrzebowy, bo tu trup w ostatnich latach słał się gęsto. Minivany. Auta, w których ojcowie tracili godność, a zyskiwali nieskończoną pojemność bagażnika. Świetne diesle sprawdzają się także w tych pudełkach na kołach. Niestety przez inwazję modnych SUV-ów pozostało ich na rynku naprawdę niewiele. To smutne, ale na Findcar mamy w zasadzie do wyboru tylko Volkswagena Tourana o stoje kompaktowej funkcjonalności, Volkswagena Multivana i oczywiście silną reprezentację Mercedesa klasy V. Diesel w tych autach to must have. Kiedy pakujecie w wózki, łóżeczka, walizki, próbujecie dogonić uciekające przed Wami zachodzące słońce nad autostradą A1. Jeśli jednak te osobowe i cywilizowane minivany wydają się Wam zbyt delikatne i potrzebujecie czegoś bardziej surowego, to musicie sięgnąć po diesle w dostawczakach i vanach. Tu sentymentów nie ma. Liczy się tabelka w Excelu. Auto dla small biznesu. One wręcz kochają ropkę. To pojazdy budujące realny dochód naszej gospodarki. Odnajdziemy tutaj całą galaktykę kombiwanów. Volkswagen Caddy, Opel Combo, niezłomna Toyota Proace City Verso, bojowy Peugeot Drifter i kultowe Renault Kangoo, nomen omen brat bliźniak dostawczego Mercedesa Citana. Z większych gabarytów Ford Tourneo, Volkswagen Caravelle. Wszystkie dostępne w ofertach na findcar.pl. Linki do interesujących Was samochodów znajdziecie w opisie tego odcinka. A teraz powrót, chociaż lepiej by było, żebyście po prostu weszli sobie na findcar.pl, skorzystali z naszej intuicyjnej wyszukiwarki, jej dokładnie powiedzieli, czego szukacie, wypluje Wam mnóstwo wyników, bo mamy ponad 23 000 samochodów w ofercie. A teraz pora na powrót do bardziej cywilizowanych samochodów z napędem wysokoprężnym, ale marsz żałobny w tle nie przestaje grać, bo to także gatunek zagrożony wyginięciem przez rozprzestrzeniającą się plagę SUV-ów. Sedany. Segment, który starzeje się najpiękniej. Trójbryłowe nadwozia. Wiele klasycznych sedanów nadal ma pod maską diesla. Dlaczego? Ponieważ ta linia nadwozia obok doskonałego silnika wysokoprężnego pozwala znacząco obniżyć koszty eksploatacji w trasie. Mówiąc krótko, opływowość, aerodynamika.
Tutaj do dyspozycji mamy limuzyny klasy średniej i wyższej. Znajdziemy Skodę Superb, BMW 3, zachwycające linią dachu A5 limuzin, Mercedesa klasy C, legendę taksówkarzy, czyli Mercedesa klasy E. Na placu boju staje też oczywiście Audi A6 i BMW serii 5. Część tych wehikułów ma pod maską rozsądne czterocylindrowe motory, a część wyrafinowane, przyjemnie mruczące jednostki sześciocylindrowe i wszystkie tego typu auta znajdziecie na findcar.pl. A jeśli Wam mało albo macie 2 metry wzrostu i za dużo złotówek na koncie, to sięgnijcie segment wyżej po luksusowe limuzyny z dieslem. Są to auta wręcz idealne do jeżdżenia w długie, wyczerpujące trasy. Zasięg tych kolosów lekko przebija barierę 1000 km i to poruszając się przy sporych prędkościach autostradowych. To po prostu wybór ze wszechmiar świetny. Luksusowa limuzyna i diesel są takim połączeniem jak whisky i cygaro, czy wino i dobry ser. Dzięki niezwykle niskiemu i długiemu nadwoziu opór aerodynamiczny jest znikomy, podobnie jak prześwit, a spalanie potrafi wynieść absolutnie nieprawdopodobne 6,5 litra na 100 km. Tutaj gra toczy się wyłącznie między wielką, zwaśnioną niemiecką trójcą. I wszystkie modele znajdziemy w bogatych wersjach. Jest S-klasa, jest BMW serii 7, jest technokratyczne Audi A8. O ile diesel dobrze brzmi i wygląda w takich autach, to w autach sportowych już niekoniecznie. A mimo to są sportowe auta nadal, które pod maską oferują silniki wysokoprężne. Bo musicie mi uwierzyć, ale jest coś takiego jak segment sportowych coupé z silnikiem wysokoprężnym. Kultura klekotu nie komponuje się dobrze ze sportową sylwetką nie tylko na Lazurowym Wybrzeżu, ale także pod Witkacem w Warszawie. Jest jednak garstka twardzieli na rynku, którzy nie wstydzą się walić ropą. Jeden z bardzo niewielu zacnych wyjątków to BMW 220D, łączący małe nadwozie z napędem na prawidłową, czyli tylną oś i, co kluczowe dla proporcji i prowadzenia w aucie, umieszczonym wzdłużnie klasycznym silnikiem stanowiącym chlubny wyjątek. Drugi przykład to nowy Mercedes CLE w specyfikacji 200D. Dla tych, co wiedzą czego szukać, findcar.pl skrywa także takie auta, czyli Grand Tourery w mikroskali. Wyglądają jak $1 milion, świetnie się prowadzą, udają przed całym światem rasowe wyścigówki, podczas gdy Wy, śmiejąc się pod nosem, tankujecie je za grosze średnio co 1000 km. Bociani klekot przynosi znaczące oszczędności i znacznie lepiej brzmi w prawdziwych autach terenowych. Ten segment także jest reprezentowany licznie u autoryzowanych dealerów na findcar.pl i to pierwszy moment w historii tego odcinka, w którym asfalty ustępują szutrom. W prawdziwych autach terenowych, a nie w wymuskanych bulwarówkach, diesel sprawdza się wybitnie nie tylko ze względu na w miarę rozsądne spalanie i dużą moc na asfalcie. Tu, w grze o tron, ostatecznie liczy się surowy moment obrotowy dostarczany z samego dołu obrotomierza. Oczywiście ten diesel poza brutalną siłą znacząco zwiększa zasięg na jednym tankowaniu, co w podróży na przykład przez bałkańskie góry bywa sprawą życia i śmierci. Diesel po prostu sprawia, że w tych bardzo ciężkich wozach o aerodynamice z grubsza przypominającej pustaka można nadal jeździć z cywilizowanym spalaniem poniżej 10 litrów na każde 100 km. Zróbcie sobie rachunek sumienia. To jest często aż 50% mniej wypitego w biegu paliwa niż domagałyby się w takich warunkach z natury zachłanne jednostki benzynowe o podobnych na papierze parametrach i gabarytach. Co tam drzemie w tym segmencie? Królowie offroadu. Mamy klasyczną, a zarazem nową Toyotę Land Cruiser, kultowego brytyjskiego Land Rovera Defendera i oczywiście jego wysokość nieprawdopodobnie drogiego Mercedesa G-klasy zwanego Gelendą. Ten ostatni to także najdroższy nowy samochód z silnikiem diesla na findcar.pl. To właśnie te trzy potężne legendy dzisiejszej motoryzacji dzielnie znoszą brutalne warunki, mając zaszczyt dźwigać pod maską ciężkiego ropniaka. Wejdźcie na Findcar, by zjechać jednym z nich poza utwardzone drogi. Nie zapominajmy też, że bez diesla nie byłoby 99% rynku pick-upów w Polsce. To właśnie ten typ napędu sprawdza się w tych wołach roboczych najlepiej. Ale pick-upy to temat na zupełnie inny odcinek. Bo na dziś tak, zrobiliśmy to. Przebrnęliśmy przez technikę, mity, obawy i dostępną na rynku ofertę. Podsumujmy. Diesel pod maską lśniącego nowego auta w 2026 roku to nie jest akt desperacji, wandalizmu klimatycznego czy powrotu do czasów węgla i łupanego kamienia. Jeśli jest używany mądrze, traktowany jako narzędzie do pokonywania dystansów i napędzania ciężkich brył, diesel to wciąż bezlitośnie inteligentny, chłodny, rynkowy gracz. Ostatni bastion rozsądku przed wymuszoną rewolucją.
Swego czasu miał ponad 50% rynku nowych aut, dziś to skromne 10%. Ale diesel nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Jeśli w tym, co dziś usłyszeliście, odnajdujecie swoje nawyki, swoje przebiegi, swoją wizję motoryzacji jako wolności dającej nieograniczony zasięg, zignorujcie na chwilę wszystkie obietnice wizjonerów elektromobilności. Wejdźcie śmiało na findcar.pl, mamy tam zebrane tysiące ogłoszeń. Przefiltrujcie je przez ten ułamek rynkowy, poszukajcie tam swojego upragnionego, wymarzonego auta, wybierzcie rozsądnie i z pełnym bakiem gnajcie przed siebie, omijając stację ładowania szerokim łukiem. Szerokiej drogi i do zobaczenia na lewym pasie, gdzieś w Polsce albo w świecie. Cześć!